Mamy zaplanowanych bardzo, bardzo fajnych, ciekawych gości. Od momentu publikacji pierwszego odcinka minęło 444 dni. No, tak się fajnie złożyło. Ale chcielibyśmy w tym momencie również podziękować wszystkim naszym gościom. Najlepszym, co możemy zrobić, to tak naprawdę zainwestować najbardziej właśnie w kanał YouTube oraz podcast. Staramy się skorzystać z narzędzi, które nie są zbyt drogie, no bo cały czas sami sponsorujemy tę inicjatywę. No nie bez powodu jest to nerd management i nie po to siedzimy w IT, żeby teraz klekwać jak małpy, więc... Czekaj, patrzyłem nie tam, gdzie trzeba jeszcze raz. Ty zacznij. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski. I Krzysztof Rakowski. W tym odcinku, ponieważ jest to koniec roku, zostały już dosłownie 3 dni do zakończenia 2021 roku, chcieliśmy trochę podsumować i tak bardziej na luzie porozmawiać, omówić to, co zrobiliśmy w tym roku, to, co możecie znaleźć, jeżeli dopiero odkrywacie, że Nerd Management w ogóle istnieje i jeszcze Was nie ma na naszym newsletterze, to pamiętajcie, tu się warto zapisać na nerd.management/newsletter, byście byli na bieżąco. No bo ten rok był zdecydowanie udany, można powiedzieć. Dla Nerd Management jesteśmy trochę w szoku, jesteśmy po podsumowaniu planów i też zaplanowaniu przyszłego roku, tak z grubsza. I chcemy się z Wami podzielić właśnie, jak ten rok wyglądał, tak bardziej od kuchni, oraz co planujemy na kolejne lata. No na pewno to jest rok, w którym stworzyliśmy dużo treści. Mamy prawie 21 godzin materiałów, więc to jest naprawdę dużo. I chyba nie spodziewaliśmy się, że w ogóle to tak nam pójdzie, że będziemy mieli ten zapał. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że 10 odcinków to już będzie sukces, jeżeli uda nam się dociągnąć do 10, a teraz mamy ponad 50. Dokładnie, możecie sobie zresztą znaleźć w naszych odcinkach, że ten 10 odcinek to było przekraczanie Doliny Śmierci, czyli wielu podcasterów, youtuberów, ludzi robiących materiały po prostu przy tym 10 odcinku to już umiera, pada i to jest... Jakby po prostu już się odechciewa, traci się zapał, traci się energię. No a my przede wszystkim właśnie tą energię czerpiemy dzięki Wam, Waszym komentarzom, dorzucaniu czasem do pieca tematów, które Was interesują, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy mega wdzięczni, że dajecie nam też inspirację do tego, co możemy jeszcze, czym możemy się podzielić. No bo my doświadczenia mamy okrutną już ilość, to już jeśli mieli tak sumować, to już stare dziady, nie? Kilkadziesiąt lat w branży, po kilkanaście lat samych doświadczeń liderskich, menadżerskich, więc no mamy czym się pochwalić i wiele problemów, które Wy będziecie mieli na początku lub macie, no to my już mamy przerobionych, więc mamy czym się podzielić. Dlatego właśnie zależy nam na tym, żebyście do nas pisali. Dostajemy od Was sugestie różne pytania, sugestie pomysłów i na podstawie tego nakręciliśmy kilka fajnych odcinków albo wywiadów też, bazujących właśnie na pytaniach, które dostajemy. To może warto tak trochę podsumować, czyli nagrywamy, pamiętajcie, 2 formaty. Jeżeli widzicie nas po raz pierwszy, nagrywamy 2 formaty. I w jednym tygodniu leci format długi, który ma swoją numerację i tych odcinków mamy w tym momencie 30 chyba... Ile? Długich odcinków to jest 28. To jest 28 odcinek, a co drugi tydzień mamy odcinki krótkie, czyli tak zwane shorty, gdzie krótko, konkretnie rozwalamy jeden temat. I tych odcinków mamy nagranych już ile? 26. 26. Czyli żeby było śmiesznie i w momencie, kiedy my to nagrywamy, no to od momentu publikacji pierwszego odcinka minęło 444 dni. No, tak się fajnie złożyło. Co myślę, że warto tutaj, żeby to nie był taki odcinek, gdzie my tutaj tylko pitu, ale też żeby miał wartość dla Was, to zobaczcie, że jak istotne jest jakby docenianie tego, co można zrobić w długim terminie. My często właśnie jest takie powiedzenie, nie? Że przeceniamy to, co możemy zrobić w krótkim terminie, nie doceniamy tego, co możemy zrobić w długim. I to jest ewidentny przykład, że jednak ten długi termin, jak się robi coś sukcesywnie, krok po kroku, po kolei, no to daje po prostu niesamowite, fajne efekty. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że jak się patrzy tak z perspektywy, że jednak tych tematów opracowaliśmy dużo i są one zróżnicowane, są ciekawe, cieszą się popularnością, a pomysłów mamy jeszcze multum. Dzisiaj właśnie pracowaliśmy nad naszymi planami na przyszły rok i mamy już zaplanowane odcinki do kwietnia.
do kwietnia. Pamiętajcie, przy takim publikacji jednego odcinka na tydzień, czyli co tydzień wypuszczamy z drobną przerwą. Zrobiliśmy sobie przerwę na wakacje w tym roku i pewnie w przyszłym roku też zrobimy sobie taką przerwę wakacyjną, ponieważ jest to zdrowe, żeby odpocząć. Zresztą odcinek tutaj o odpoczynku też podlinkujemy, bo myślę, że jest bardzo taki istotny, żeby zadbać. Nie można w tym kołowrotku się mielić cały czas. Wydaje mi się, że warto też wspomnieć o gościach, których mieliśmy w tym roku. Od stycznia mieliśmy kilku bardzo ciekawych gości, którzy mówili fajne rzeczy. Mieliśmy wywiad z Joanną Kucharską, z którą rozmawialiśmy o kobietach w IT i liderkach w IT. Ten wywiad cieszył się bardzo dużą popularnością. Mieliśmy spotkanie z Adamem Rybickim, który jest coachem i rozmawiał właśnie o coachingu, o zadawaniu odpowiednich pytań. Następnie wywiad z Agnieszką Jurkowską. Tam rozmawialiśmy o takim przedsiębiorczym podejściu do kariery i o tym, w jaki sposób ruszyć tę swoją karierę z miejsca. To jest chyba odcinek, do którego nawiązujemy najczęściej, czyli właśnie ten job crafting to jest coś takiego, do którego się trafiła po prostu idealnie, nie? Że to jest właśnie to. Tak, i to jest spójne z naszymi wartościami i z tym, co jest ważne też w naszej pracy menedżerskiej. Mieliśmy potem wywiad z Mirkiem Karczmarczykiem, z którym rozmawialiśmy o Getting Things Done. To był wywiad dotyczący właśnie tego, w jaki sposób nie tylko zaczynać, ale i kończyć. To jest coś, co nam się udaje tutaj robić. Potem jeden z popularniejszych odcinków, czyli spotkanie z Krzysztofem Kowalczykiem o inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera. To był ciekawy odcinek właśnie o tym, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób do nich podchodzić. Praca to nie jest tylko Excel, wyniki, ale też właśnie podejście po prostu do człowieka. Wywiad z Michałem Stępniem o przeprowadzaniu zespołu przez zmianę i pomaganiu zespołowi zmieniać się i zmieniać tę rzeczywistość, w której się znajduje. Kurczę, jak tak to wymieniłeś, to tego samych tych wywiadów jest masa, a tych wywiadów u nas jest jednak mniejszość i to naprawdę pokazuje, pierwsze, że jak zróżnicowane tematy omawiamy w Net Management, jak ta wiedza i to doświadczenie właśnie dla liderów, dla menadżerów jest szerokie, z każdego obszaru trzeba tutaj uczknąć trochę i zrozumieć, żeby być po prostu dobrym liderem, a nie beznadziejnym liderem, który został awansowany przez przypadek. Tak, ale chcielibyśmy w tym momencie również podziękować wszystkim naszym gościom. To Wy tutaj dokładacie takiej właśnie merytorycznej wiedzy eksperckiej, która jest dla nas bardzo wartościowa, bo też się od Was uczymy, więc bardzo Wam dziękujemy. Dzięki wielkie. Jakie mamy plany? Zaczynając od wywiadów, o których wspomnieliśmy, mamy zaplanowanych bardzo, bardzo fajnych, ciekawych gości, którzy są ekspertami w dziedzinach, które reprezentują, więc spodziewajcie się, że będziemy mieli kolejne ciekawe wywiady. No a oprócz tego podchodzimy z Pawłem w sposób bardzo usystematyzowany do naszego projektu. Wyznaczamy sobie cele, kamienie milowe, i staramy się je realizować i dochodzić do nich. I chyba całkiem nieźle nam idzie. Tak, i to, co jest tutaj istotne, rzeczy, które mam nadzieję, że zauważycie i będą takie, że będzie to po prostu widać, też zmieniamy trochę podejście, jeżeli chodzi o formaty, bo znajdziecie nas na stronie nerd.management, ale znajdziecie też nas na wszystkich różnych mediach i stwierdziliśmy, że najlepszym, co możemy zrobić, to tak naprawdę zainwestować najbardziej właśnie w kanał YouTube oraz podcast jako takie główne źródła. Jak również publikować więcej materiałów i na LinkedInie, i na Facebooku, czyli w mediach społecznościowych, gdzie jak na razie publikujemy intra do odcinków albo jedną informację w tygodniu. Chcemy też wyciągać takie kluczowe informacje i wnioski w różnych formatach, podzielić się tutaj informacjami, żeby po prostu tego było więcej, częściej i też mamy do Was ogromną prośbę, jeżeli to, co robimy Wam się podoba, Wam się przydaje przede wszystkim, to dajcie znać znajomym, dajcie znać w swoich firmach, swoim kolegom, koleżankom z innych firm, że warto sobie zobaczyć tutaj ten materiał, bo to też to, co robimy, jest za darmo i fajnie jest dobrym takim źródłem wiedzy, które można wykorzystać, można się nauczyć, jeżeli dopiero ktoś zaczyna swoją przygodę jako lider. To jest to naprawdę wartościowe źródło, a nam to przede wszystkim pomoże, żeby docierać do kolejnych ludzi i budować tą świadomość, że nie trzeba zostać liderem, bo siedzę w tej firmie przez kilka lat, tylko jednak można zrobić to świadomie. Jak wygląda Nerd Management od kuchni? W sumie przez ten rok niewiele się zmieniło.
nadal nagrywamy, jak widzicie, w biurze, nadal mamy nasze telefony i tablet, które są studio i są kamerą. Nadal przygotowujemy większość rzeczy samodzielnie. Staramy się skorzystać z narzędzi, które nie są zbyt drogie, no bo cały czas sami sponsorujemy tę inicjatywę. Więc daleko nam jeszcze do takiego profesjonalizmu, powiedzmy, sprzętowo-organizacyjnego, chociaż cały czas staramy się krok po kroku to usprawniać. Nasz plan w tym roku to, żeby jak najwięcej automatyzować, żeby ten czas, który w to wkładamy, to był taki czas kreatywny, związany z takimi rzeczami, które tylko my jesteśmy w stanie robić, a tam, gdzie możemy robić jakieś rzeczy przez API, przez automatyczne skrypty, no to właśnie, żeby tam nie marnować naszego czasu na klikanie po różnych aplikacjach. No nie bez powodu jest to nerd management i nie po to siedzimy w IT, żeby teraz klekwać jak małpy, więc czas najwyższy, żeby to po prostu zautomatyzować, ile się da. Ale też jeżeli na przykład lubicie pisać albo znacie kogoś, kto lubi pisać, no to chętnie przyjmiemy kogoś do współpracy, kto weźmie te wszystkie odcinki, których już tam jest kilkadziesiąt, weźmie transkrypty, ponieważ robimy transkrypt do każdego odcinka, i napiszę z tego jakiś sensowny artykuł, który da się czytać, no bo jednak cały czas osoby, które jednak wolą czytać niż słuchać czy oglądać, no to są mi niestety jeszcze trochę zaniedbane. To prawda, ale będziemy nad tym pracować. Powiedzmy może jeszcze o tematach, które planujemy w przeciągu najbliższego kwartału. Będziemy mówić trochę o Scrumie, będziemy mieli gości, którzy będą mówić o Scrumie zarówno w takim miękkim, jak i twardym podejściu. Będziemy mieli kilka wywiadów dotyczących soft skills, takich, które są kluczowe w pracy lidera. Mamy zaplanowane kilka shortów takich narzędziowych, czyli mówiących o tym, jak robić konkretne rzeczy, jak robić konkretne czynności. Mamy w zanadrzu odcinek o komunikowaniu się, zwłaszcza w dużych organizacjach, chociaż nie tylko. Podsumowując, dziękujemy Wam, że byliście z nami przez ten rok. Mamy cały czas coraz więcej subskrybentów, coraz więcej osób komentuje pod naszymi materiałami, coraz więcej osób zagląda na naszą stronę na LinkedInie, więc bardzo Wam za to dziękujemy. Życzymy Wam, żeby nowy rok był dla Was świetny, produktywny, żebyście nauczyli się jeszcze więcej niż w tym roku, a sobie życzymy, żeby nadal w Nerd Management powstawało dużo ciekawych, interesujących treści, które pomagają innym. Dokładnie. Chcemy być przede wszystkim przydatni dla Was, aby ten nowy rok był dla Was świetny. Nie skończyło się na postanowieniach noworocznych, o których też mówiliśmy, że są bardzo bez sensu, tylko żeby przełożyły się na realne efekty, wzrost Waszej kariery, wzrost Waszych zespołów, Waszych ludzi, no i tego, żeby przede wszystkim żyło nam się wszystkim lepiej w pracy, no i poza nią również. Cześć! Cześć!